Przejechałem ponad 300 km, żeby w Oławie spędzić dzień z Alicją Sinicką. Ale nas zaszczyt kopnął, że będziemy taką furą jechać. Medytacja była od zawsze w moim życiu. Trochę się boją, bo ciebie nie znają. Książka, o której pisał w swoim słynnym poradniku Stephen King. O Jezu, bardzo mi miło. Alicja Sinicka w 2020 roku znalazła się na liście najbardziej poczytnych pisarzy w Polsce. Jej thrillery były wielokrotnie nominowane do nagrody bestsellerów Empiku. Alicja Sinicka to jest jedna z naprawdę topowych autorek polskiego kryminału. Uwielbiam jej książki, są świetne na tak wielu poziomach. W zeszłym roku audiobook nowego wydania stażystki wydawnictwa WAB był top 1 wszystkich produktów Empiku. Jedna z książek Alicji Sinickiej, Florystki, została nawet przetłumaczona na język francuski. Un thriller à l'intrigue délicate par la reine polonaise. Zamiast Paryża pojechałem z Alicją do Warszawy, gdzie na targach książki nieoczekiwane gradobicie wystawiło na ciężką próbę jej czytelników. Na targach przemieniam się w kogoś innego. Jakoś to staram się. To nie zawsze mężczyzna jest... Długo ją bardzo pisałam, ale cudna jest. Oława jest bardzo ważnym miejscem dla Alicji Sinickiej, bo większość swoich kryminałów umiejscowiła właśnie w tym mieście i liczę na to, że pokaże mi dzisiaj te najmroczniejsze miejsca, które istnieją naprawdę. Przychodzą tutaj podejrzane typki i lepiej nie zapuszczać się tutaj po zmroku. Mój kolega został pobity przez mężczyzn, którzy wyskoczyli z samochodu. Tam kiedyś zrobiono krzywdę pewnej kobiecie, jeszcze w latach 90. Ja tam kiedyś biegałam nad ranem. Odwróciłam się, a ten samochód jedzie już przy mnie. A zanim dojedziemy do końca tej opowieści, to zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, żeby nie ominęły Was kolejne filmy. Uwaga, złe psy. Ale nie wygląda na takiego złego. Cześć. Poznać? O, jest następny. Tak, Rajka to jest nieobliczalna, w sensie ona nie ucieknie, ale może uciec. To są moi przyjaciele, ten to jest w sumie od początku, zawsze jak pisze, siedzi mi pod nogami, jest świadkiem wszystkich książek. No a Rajka ma dopiero 8 miesięcy, tak? To będzie gwiazda, no to mi zaraz wiesz, tutaj zabierze całe miejsce. Tak? Ale masz piękny ten, ojej. Wieniec, on cały rok jest, tak? Tak, no wiesz, na święta, wiesz, okej. Cześć, bardzo miło. Cześć! Cześć! Ale się wystroiłaś. Mama cię tak wystroiła, czy sama? Sama. Pięknie. Fajne, no. I uszki, jakie uszki ładne. No, tak, eleganckie, z włoskami. Super. Tak, pewnie. Już jeden i drugi. Kolorami to jest łatwiej znaleźć. Nie ma. Tu. I wypić następną kawę. Ale to dla rytuału, czy dodaje faktycznie powera do pisania? Chyba bardziej jest to taki rytuał. Tak naprawdę najlepiej mi się myśli o poranku i najbardziej służy mi taki moment między jawą a snem. Mam zawsze wtedy wrażenie, że wszystko jest możliwe. Każda scena wydaje się bardziej taka tajemnicza, jakby za mgłą, ale też można ją opisywać ciągiem, korzystając z takiej uwolnionej wyobraźni, która jeszcze dobrze się nie rozbudziła. Zawsze przed pisaniem zapalam świeczkę przy figurce buddyjskiej. Daje mi to chyba taki spokój. Odcinam się od spraw codziennych, przenoszę się tutaj do gabinetu i mentalnie też wchodzę w zupełnie inny świat. Ja się czuję spełniona i czuję się najbliżej tego, jaka naprawdę jestem, kiedy jestem tutaj w gabinecie. Wystarczy mi to miejsce, żeby poczuć się w pełni sobą. Moja relacja z pisaniem jest bardzo też skomplikowana. Coś na zasadzie takiej relacji z toksycznym kochankiem. Pisanie jest z jednej strony bardzo wzbogacające i bardzo wartościowe dla mnie, ale z drugiej każda książka mnie doszczętnie wypukuje i ja potem długo liżę rany, żeby jakoś odzyskać taką równowagę i balans w moim życiu.
Bieganie to jest dla mnie oczyszczenie i taka chwila, kiedy ja się od tego wszystkiego uwalniam. Po takiej godzinie intensywnego wysiłku wracam do domu spokojniejsza, z otwartą głową, ale też chyba chodzi o to, żeby przekonać samą siebie, że potrafię. Stawiam sobie takie małe wyzwania, jakieś cele podczas biegania. To jest taki mój mały świat. W jakiś sposób chyba przenosi się też to na moją pracę, na różne problemy z życia. Co słuchasz? Jak biegasz? Ostatnio wróciłam do pięknej powieści Deli Owens, gdzie śpiewają raki. Mokradła to przestrzeń wypełniona światłem, gdzie trawa wyrasta z wody, a woda płynie ku niebu. W mokradła tu i ówdzie wpełzają bagna, trzęsawiska skryte w oślizłych lasach. Tam woda jest nieruchoma i mroczna, bo zassała światło w swoją mulistą gardziel. Nawet nocne pełzaki buszują w nich za dnia. Oczywiście można usłyszeć tu dźwięki, lecz w porównaniu z mokradłami bagno jest ciche. Ten zagajnik zawsze napawał mnie bliżej nieokreślonym lękiem. Czuję od tego miejsca taką dziwną energię, która z jednej strony mnie przeraża, a z drugiej w jakiś sposób przyciąga, bo często tutaj biegam i się przyglądam. I dlatego pojawia się ten zagajnik w mojej powieści Służąca, tylko że tam wyobraziłam sobie, że gdzieś tutaj jest jeszcze dom i że tam dzieją się złe rzeczy. Najlepsze są właśnie takie miejsca, które bierzemy ze swojego życia i które w jakiś sposób nas poruszają. Wtedy dużo łatwiej się je opisuje. Miałam taką sytuację niedaleko stacji PKP w Oławie. Tam też jest taki park i tam też się biega. Tam kiedyś zrobiono krzywdę pewnej kobiecie, jeszcze w latach 90. Ja tam kiedyś biegałam nad ranem, około tak 5:30 rano. Miałam słuchawki na uszach i nagle dopadło mnie takie dziwne przeczucie, że dzieje się coś złego. Odwróciłam się i zobaczyłam, że w oddali jedzie samochód, tak powoli. To był wtedy jeszcze duży Fiat. No dobra, w sumie nic złego się nie dzieje, może jakiś wędkarz, bo niedaleko jest rzeka. Biegnę i to uczucie się jeszcze bardziej nasiliło, odwracam się, a ten samochód jedzie już przy mnie, jedzie tuż za mną. I za kierownicą siedzi jakiś taki starszy mężczyzna w czapeczce z daszkiem, w jakichś takich okularach i się po prostu tak patrzy. Przeszyło mnie po prostu straszne przeczucie, że może wydarzyć się coś bardzo złego, więc momentalnie zawróciłam i wróciłam w stronę miasta po prostu. I uciekłam od tej sytuacji i od tego, co mogłoby się stać. Od tamtej pory zawsze biegam z gazem pieprzowym. A teraz nie brałam, no bo poszliśmy na nagranie. Chociaż nigdy nie wiadomo. To byłby dobry plot twist. Jakbyś z nią wychodziła biegać, to gaz pieprzowy niepotrzebny raczej. Tak, tak. Dobrze, jest taka jak zawsze. Tak, jak lubicie, no właśnie. Ja też ją czasem lubię. To jest Elza, tak? Teraz jesteś Elza. Dobrze. No piękny. Skąd masz ten strój? Od Nadii. Od Nadii? Od kuzynki, no. Aha. Piękny. Za każdym razem jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. I za każdym razem jest trochę tak, że nie do końca wierzę, że to się naprawdę stało i że to, co było w mojej głowie, przybrało materialną postać. I że jest oprawione, gotowe, pachnące. Lubię ten moment, kiedy dostaję egzemplarze autorskie i kiedy mogę wziąć do ręki efekt mojej pracy. Akcja Desperacki toczy się w fikcyjnej miejscowości Pętlice, ale tak naprawdę są tam ślady Oławy i w jakiś sposób ta miejscowość Oławę oddaje. Pojawia się tam taka scena z wiatrakami, kiedy bohaterka wchodzi do domu i w tle mamy właśnie te wiatraki i one tak naturalnie wpłynęły do tej historii. Wychodzę z domu, zawsze je widzę i wiedziałam, że w pewnym momencie gdzieś tam się pojawią. Desperatka to opowieść o przekraczaniu granic. To historia o ludzkiej chciwości, manipulacji i o kłamstwach, które mogą doprowadzić do tragedii. Ale jest to też historia o odwadze i o solidarności kobiet. O tym, że nawet te najgorsze i najbardziej egoistyczne potrafią się zjednoczyć i wtedy są nie do zatrzymania. To jest historia, która rosła we mnie długo i która wynika z obserwacji przede wszystkim takich relacji w rodzinie, relacji między siostrami, które dla mnie
jest bardzo fascynująca, skomplikowana. Pewnie dlatego, że sama mam tylko starszego brata. To, co zauważyłam, to to, że potrafią tworzyć niesamowity zespół, potrafią żyć ze sobą bardzo dobrze, ale często dochodzi też między nimi do rywalizacji. Dokąd może prowadzić ta rywalizacja, jeżeli jest toksyczna, jeżeli narasta przez całe życie? Jest tam też ważny problem społeczny związany z uzależnieniem od hazardu. Chciałam pokazać, w jaki sposób kobiety się uzależniają od hazardu. Z informacji, które uzyskałam od mojej konsultantki, jest to kobieta, która chciała pozostać anonimowa, ale była przez wiele lat uzależniona od hazardu, straciła bardzo dużo pieniędzy. Wiele lat wstydziła się tego, że jest uzależniona. Większość osób z jej otoczenia, oprócz jej męża, nie miała bladego pojęcia o tym, że ona jest uzależniona od hazardu, ponieważ ona zawsze to robiła bardzo dyskretnie i miała cały czas taką potrzebę obcowania z takim wzmożonym ryzykiem. Tylko ten hazard, który w jakiś sposób balansował stres codziennego życia. Bardzo chciałam to pokazać, już długo myślałam o tym, żeby pokazać, w jaki sposób uzależniają się kobiety od hazardu, ponieważ to najczęściej jest inaczej. Dzięki tej książce ja w ogóle zaczęłam pisać dużo lepiej. Mała, niepozorna książeczka, w ogóle z lat 70. Stefana Garczyńskiego. Bardzo rozwinęłam swój styl i zaczęłam naprawdę dużo precyzyjniej wyrażać siebie. Bardzo dużo jej zawdzięczam i cieszę się, że kiedyś wpadła w moje ręce. Znalazłam ją w księgozbiorze mojej cioci. Od razu zabrałam do domu, bo po przeczytaniu krótkiego fragmentu wiedziałam już, że to jest bardzo moja rzecz. Nie ma sztuki pisania bez sztuki skreślania. Każde zbędne słowo jest balastem, a zbędne jest każde, które nie służy celowi danej wypowiedzi. Potrzebuję w odpowiedni sposób wyrazić postawę bohatera, to wtedy posiłkuję się tą nowoczesną psychiatrią kliniczną. A tak naprawdę to jest książka, o której pisał w swoim słynnym poradniku Stephen King. I on właśnie napisał, że posiłkuje się nowoczesną psychiatrią kliniczną, a przede wszystkim rozdziałem 4 o mechanizmach adaptacyjnych. I ja zaraz po lekturze jego poradnika kupiłam sobie tę książkę i choć książka też powstała w latach 70., to do dzisiaj ma ogromną moc i można z niej bardzo dużo się dowiedzieć. Także cieszę się, że też ją mam i często z niej korzystam. Czytam to, co naprawdę mnie wciąga, co mnie interesuje, co sprawia, że chcę wiedzieć, co będzie dalej. Thrillerów na pewno to byłaby Noc, kiedy umarła Jenny Blackhurst. Świetna powieść z niesamowitym zwrotem akcji na końcu. Letnąc od świateł Jakuba Żulczyka. 7 mężów Ewelin Igo. Też czytałem tę książkę, nawet recenzowałem. Tak, niesamowita, fajna. Tak, bardzo sięgająca historia, która zostawiła we mnie ślad. I jest jeszcze książka, która jest przede mną, ale za którą na pewno się wezmę. Nie wiem, czy ją tutaj wypatrzyłeś. Nie wiem, czy ją tutaj wypatrzyłeś, ale jeszcze przyznaję, że ja jej nie czytałam. Możliwe, że ja ją sobie w ogóle kupiłam kiedyś, wiesz, ale jeszcze nawet nie czytałam, albo dostałam. Albo może dostać, może zobacz, bo może ktoś zostawił w środku coś, może ktoś ci kupił na prezent. O Jezu! Bardzo mi miło! Dziękuję, cieszę się. Zobaczę to na filmie? Zobaczysz to na filmie, jak ona się znalazła. Ja ją właśnie teraz zobaczyłam, ale i tak, ja już wiem, ale wiesz, co mi się spodobało, jak zobaczyłam, bo wiem już, o co chodzi. To jest takie trochę katastroficzne. I jak po prostu reagują bohaterowie, co się dzieje, jaka jest zmiana. Właśnie spodobało mi się to, że to jest takie oryginalne i niesztampowe. No, to zabiorę się na pewno do czytania. Muszę o to spytać, Stephena Kinga. Tutaj jest ten Jak pisać pamiętnik rzemieślnika, to jest właśnie to. Jest świetna, bardzo dobrze się ją czytało i naprawdę dużo mi dała, ale ja najbardziej lubię Stephena Kinga taką nieoczywistą powieść i nie do końca znaną, a jest to Dolores Claiborne. To jest książka, którą przeczytałam jednym tchem i która bardzo mi się podobała i jest moją ulubioną powieścią Stephena Kinga. Misery i to też wiadomo, że jest wspaniała historia, którą bardzo lubię i bardzo mi się podobała. Jeżeli chodzi o Ptaśka Williama Whartona, to jest książka, która zainspirowała mnie i mojego męża do tego, żeby zafascynować się ptakami. I dzięki tej książce, po jej lekturze, zrobiliśmy wolierę, kupiliśmy papugi i zaczęliśmy je obserwować, więc czasami taką siłę ma dobra powieść i dobra historia. Ojej, co tu się wydarzy? Zapraszam do mojego małego świata. Trochę się boją, bo ciebie nie znają. Alex już ucieka. Okej, one są tutaj mamy, oswojone. ta czerwona to jest Rozelia Królewska, a szara to Aleksandrieta Obrożna. A na dole są przepiórki. Żyją tutaj w pełnej zgodzie. Woliera stanowi ważną część jednej z moich książek, Florystek. Nie chcę zdradzać za wiele ludziom, którzy jeszcze nie czytali, ale coś ciekawego dzieje się
w wolierze, pod wolierą i przy niej. Lubię tu przychodzić, lubię karmić ptaki, lubię je obserwować, patrzeć na relacje, jakie się tworzą między nimi, na to, w jaki sposób żyją. Jest to też czasami nieoczekiwane, bo potrafią też tworzyć pary między gatunkami. Niekoniecznie jest tak, że dwie rozelie królewskie będą ze sobą trzymać, a aleksandriecy też dwie będą się trzymać razem. Czasami jest tak, że łączą się między gatunkami. Uważam, że od zwierząt możemy się bardzo wiele nauczyć. Nie przejmują się tak bardzo drobnostkami, które zajmują umysły ludzkie. Rafał wczoraj zbierał, to one jeszcze dzisiaj pewnie nie zrobiły nic, ale mogę zajrzeć. Ale nas zaszczyt kopnął, że będziemy taką furą jechać. I nie uwierzycie, pani pisarka taką furą jeździ. Naprawdę? To nie jest ściema dla filmu. Powiedz, że tak. Jeszcze. Powiedz, że naprawdę nim jeździsz. Naprawdę nim jeżdżę. I wszyscy się oglądają pewnie na mieście. No tak jest. Wolałabym, żeby się oglądali za mną, ale oglądają się za samochodem. Ooo! Nie zagadasz. Ale pani pisarka dała gazu. Warto było 400 km jechać, co? Powiem ci, nie spodziewałem się tego po tobie. W ogóle to jest największe zaskoczenie tego dnia. Tu medytacja, a tutaj daje. Ja mówiłam, rurę. to wszystko pasuje, bo ja już mówiłam, ja nie jestem jasno określona. We mnie jest pełno kontrastów i kiedyś nie mogłam się z tym pogodzić. Zaakceptowałam w sobie to, że składam się z bardzo wielu kolorów i chyba już to nawet w sobie lubię. Ten przejazd pojawił się w Starzysce, moim ważnym thrillerze, właściwie pierwszym thrillerze psychologicznym, ponieważ faktycznie tam akcja toczy się w Oławie i ten przejazd faktycznie często się psuje, rogatka jest opuszczona i no doszło tutaj kiedyś do jakichś tam wypadków i to było coś, co wykorzystałam też w książce. Akcje wielu książek osadziłam w Oławie, to zdarza się, że ludzie gdzieś tam to doceniają i mnie zaczepią. Najczęściej w sklepie. Zawsze pozytywne. Nigdy jeszcze nie zdarzyła się negatywna historia. Myślę, że takie rzeczy mają miejsce głównie w internecie, a tak na żywo to ludzie takich rzeczy nie robią. Jeżeli mają coś miłego do powiedzenia, to powiedzą, a jeżeli nie mają niczego miłego do powiedzenia, to po prostu się nie odzywają. Myślę, że to jest bardzo w porządku. Sama też tak robię. Mam w książce jakąś scenę, w której opisuję komendę albo przesłuchanie, bez względu na to, czy to jest książka osadzona w Oławie, czy w jakimś fikcyjnym mieście, czy w jakimś innym mieście. Zawsze przed oczami mam ten budynek i w ten sposób go opisuję. Pewnie dlatego, że jestem z nim opatrzona i że to jest komenda w moim mieście. Jak byłam nastolatką, byłam też świadkiem pewnego zdarzenia. Mój kolega został pobity przez mężczyzn, którzy wyskoczyli z samochodu. I później zeznawałam jako świadek. Myślę, że takie właśnie historie składają się na to, że później pisarz decyduje, że będzie tworzył w określonym gatunku, czyli na przykład w thrillerze, w kryminale. Czasem, kiedy mam do opisania scenę związaną z zagadnieniami kryminalistycznymi, konsultuję ją z policjantami. Jednym z moich takich najbardziej cenionych doradców jest emerytowany policjant, który pracował przez wiele lat w kryminalnych i pomaga mi swoim doświadczeniem, swoją wiedzą budować wiarygodne sceny. Męskich bohaterów tworzę w różny sposób. Czasami jest to inspiracja płynąca bezpośrednio z mojego życia. Czasami jest tak, że coś podpatrzę, bo podsłucham. Ciekawie było przy podopiecznej, ponieważ tam posłuchałam rozmowę pary, którą spotkałam w supermarkecie i mężczyzna w bardzo nieprzyjemny sposób odnosił się do swojej partnerki. Oni byli ewidentnie w związku, to było od razu widać. Ciągle powtarzał, że jest beznadziejna, że niczego nie potrafi. Kiedy włożyła tłuste mleko do koszyka, powiedział jej, żeby je wyciągnęła, bo znowu przytyje, że co ona w ogóle robi. Snuł się za nią jak upiorny strażnik po tym sklepie i cały czas ją upominał, cały czas nagabywał i był dla niej bardzo negatywny. I uderzyło we mnie wtedy to, że nikt nic nie robi, nikt nic nie widzi w tym sklepie, że na tej zasadzie działa właśnie przemoc psychiczna. Ofiara przemocy psychicznej musi
też zorientować się, że ona jest w ogóle ofiarą. A w przypadku, kiedy działają na nią tylko negatywne słowa bez czynów, to jest to bardzo trudne, bo ta kobieta nie wyglądała na osobę, która jest świadoma tego, że dzieje się jej jakaś krzywda. Ona wyglądała na oswojoną z tą sytuacją, na przyzwyczajoną do tej sytuacji i to mnie bardzo poruszyło. I po powrocie do domu już wiedziałam, że napiszę całą książkę i tego męskiego bohatera, takiego negatywnego miałam przed oczami. Do końca pisania Podopiecznej miałam niezwykłą wręcz śmiałość w tworzeniu scen z tym bohaterem. I to wszystko dzięki jednemu spotkaniu w sklepie, które trwało może 5 minut. To my teraz jedziemy do parku. Z jednej strony wydaje się taki zwyczajny, jak każdy park, a z drugiej ma w sobie dużo historii i dużo takich ciekawych sytuacji, związanych z moim życiem i w ogóle z życiem Oławy. Często odbywają się tutaj też wydarzenia, różne festyny dla dzieci, a z drugiej strony wieczorem to miejsce przeobraża się w taki niebezpieczny rewir. Przychodzą tutaj podejrzane typki i jest niebezpiecznie. I lepiej nie zapuszczać się tutaj po zmroku. W tym parku osadziłam akcję wielu scen w różnych książkach. Z reguły dzieją się tutaj dość niebezpieczne rzeczy dla moich bohaterów i bohaterek. Od lat oczywiście nie przychodzę tutaj sama po zmroku, ale w książkach często to robię. I ciągle sprawdzam, dlaczego tutaj czuję się źle i co tak bardzo mnie w tym miejscu przeraża i też trochę fascynuje. Na tej ławce w desperatce spotyka się bohaterka książki z pewnym bohaterem. Jest to ważna scena i właśnie patrzą na fontannę, rozmawiają. Ona nie czuje się pewnie. W dzieciństwie rok w rok jeździłam na wakacje nad jeziora i to we mnie też zostało. Tutaj w Oławie nie mam zbyt wielu jezior. Potrafię pojechać nawet na Mazury i tam zrobić research. Zresztą akcję powieści Karnawał osadziłam na Mazurach, na wyspie Czarci Ostrów, na jeziorze Śniardwy. I to było bardzo ciekawe doświadczenie i coś, co bardzo wzbogaciło też mój dorobek. Kierowana podszeptem właśnie dorosłych w moim życiu, uznałam, że ścisłe wykształcenie da mi więcej perspektyw i taką stabilizację w życiu. Zaczęłam pracę w korporacji i szło mi naprawdę całkiem nieźle, gdzieś tam były perspektywy awansu, ale rósł we mnie taki dyskomfort i takie poczucie braku. Ja się coraz bardziej czułam nie na swoim miejscu. Ważniejsze stały się dla mnie moje marzenia z dzieciństwa i to, jaka jestem naprawdę. Pewnego dnia pod wpływem impulsu otworzyłam dokument Word i zaczęłam pisać. Jak już popisałam sobie te 2 tygodnie, to już do dzisiaj piszę praktycznie codziennie. W międzyczasie odeszłam z firmy i całkowicie zmieniłam swoje życie. Moja stała stylowa to jest marynarka. Mam ich miliony i zawsze na targi którąś zakładam. A ponieważ nigdy nie mogę się zdecydować, więc wezmę chyba 2. Tym razem taką i taką. I zobaczymy w hotelu, co założę i w czym będę na targach. Do tego wezmę sobie na pewno torebkę, jakąś sukienkę. Niech będzie ta, trochę niepokojąca. Raja! Ona też chce iść. Zaraz ją włożę. Ale by zrobiła furorę, jak Ona by zrobiła furorę. Chyba by odstraszyła wszystkich czytelników, a może nie. Może byłaby fajną ozdobą. Zamykać. Rajusia! A gdzie są rzeczy do podpisywania? A, jeszcze muszę wziąć tam moja pieczątka. No, jeszcze pieczątkę masz. Tak, o, jest super. pieczątka. Też? Jest tutaj napisane dla Ciebie, Alicja Sienicka. Nie mam pióra, bo miałam 2, ale obydwa zgubiłam. Dużo pracy i silnej woli zajęło mi to, żeby móc się spakować do mojej walizki. Czekam zawsze na to wydarzenie, to jest fajne i to napędza mnie potem do dalszej pracy. Jednak stres jest, bo tak naprawdę praca pisarza jest bardzo samotniczą pracą. Ciężko jest sobie wyobrazić, że gdzieś pójdziesz i że tam będą ludzie, którzy naprawdę odbierają Twoje książki i czekają. Choć minęło już wiele lat, ciągle dla mnie zdumiewające, bardzo wzruszające i piękne. Ja jestem za to wdzięczna.
Tak, naprawdę? Może pani pokazać? Nie wierzę. Nie wierzę. O kurde. Nie no. Dokąd pani to wiecie? Do Grójca. Spotkania, cześć. Jak nastrój, jak podróż? Dobrze. Pociągiem się udało przyjechać. On tak fajnie jedzie, bo tak z 3,5 godziny, nie? Ale trochę słońca przywieźliście, bo było gorzej, nie? Było. No my jak przyjechaliśmy, to padał deszcz. Koleżanka, że tak było nad morzem, nie? Jak byli. Co było? No, że po prostu padał mega deszcz i kilka osób przyszło. Nie stresuję się tym, tylko ogólnie taką konfrontacją z czytelnikiem. O, jakoś to będzie. Nie stresuję się aż tak bardzo. Masz takie obawy w stylu, bo przyjdzie jakiś tam stalker albo ktoś taki, że... Ja stoję z boku. Z reguły pozytywne zaskoczenia, ale no zdarza się, wiesz, jak ludzie, czasami może być ktoś taki niezbyt bezpieczny. To 16 już będzie okej. W związku z francuskim tłumaczeniem byłam w Paryżu, w Genewie i w Belgii, to targi wyglądają tak jak tu. Możemy być dumni, bo naprawdę Vivelo to była mega klasa i takich ładnych targów nie widziałam nigdzie. Na targach przemieniam się w kogoś innego, zmieniam rolę. Z twórcy na odbiorcę tych wszystkich emocji, rozmów z czytelnikami, z dużą pokorą do tego podchodzę i też z takim lekkim oszołomieniem, że w ogóle ktoś przychodzi i chce ze mną porozmawiać o moich książkach. No i gdzie? Chyba tam. Dzień dobry, cześć. A tutaj cały czas trwa reportaż na twój temat. Tak. Właśnie powiedzieć jakieś pozytywne słowo o Alicji, tylko pozytywne. Już teraz? Żebyś sobie Nie, przygotował, no wiesz co, nie? Bo Alicja tak... jest jedną z naszych ulubionych autorek, jest dla nas bardzo ważna, bardzo się cieszymy, że ją wydajemy tak serio. Związaliśmy się z nią jakiś czas temu i od tego czasu konsekwentnie budujemy taką wspólną przygodę, no. Jest z książki na książkę. Potwierdzam. Dziękuję. To sukces, tak serio. Cześć. Mam gęsią skórkę. Super. Nie, tutaj pół godziny tak sobie staję. Mówię, może... miło. Dzień dobry. O, podopieczna. Tak, najlepsza książka. Czytała już pani tak? Jak wrażenia? O, świetna ta końcówka. Aj, tak, to cieszę się. Jest długo ją bardzo pisałam, tą końcówkę. Ale cudna jest. Dzień dobry. Jak pani ma na imię? Iza. W każdej książce jakieś takie zakończenie, że się w ogóle nie spodziewam. Tak jak lubię zgadywać końcówkę, to tutaj jest dla mnie zawsze totalny szok. Tak, wzięłam pierwszą. O, super, i najnowszą. Polecasz czy nie? Pewnie. Najnowsze jeszcze nie wiem. Uśpioną, ale tu nie tutaj. Spoko? Tak, jedna z moich ulubionych. To też jest jedna z moich ulubionych książek. Można jeszcze zjeść? Pewnie. Bardzo mi się podobało to, że tam była taka odrobina prywaty i jednak był poruszony ten taki troszeczkę psychologiczny aspekt i to było takie... Wszystkie czytałam książki, w każdym razie każda mi się podobała. Bardzo się cieszę, dziękuję serdecznie, jestem wzruszona. Zawsze się cieszę, jak to jest taki okres, gdzie wychodzi pani nowa książka, dobra, mogę czytać. I bardzo dziękuję i bierze szybko. Dziękuję, tak, oczywiście, dziękuję bardzo. Pewnie, kochany. Jak zareagowałeś, kiedy Alicja powiedziała ci, że będzie pisała książki? Wiesz co, dosyć pozytywnie zareagowałem. Uwierzyłem dopiero jak przeczytałem tą książkę. Czytałem pierwszą książkę, wydaje mi się, że na bieżąco. Więcej tekstu dostawałem, tym bardziej się przekonywałem, że coś fajnego z tego może wyjść. Jak bohaterka podopiecznej też Ania była. Tak. Jeszcze nie była czytana. Przyznam, nie? Ale uśpiona była. Co? Dziękuję bardzo. Prosiłbym o dedykację dla mamy, bo trzeba mi właśnie kupić na dzień mamy. Na dzień matki. Właśnie i to też jest trochę taka alegoria wielu związków. O, dobra, ja to zrobię. Ja w książkach Alicji najbardziej uwielbiam plot twisty i wątki feministyczne, które są... I bohaterki. Kocham. I pomysły. W ogóle jakby wszystko. W książkach Alicji Sinickiej zdecydowanie klimat domestic noir, czyli to, że mamy w sumie nie za wielu bohaterów, ale dzieje się bardzo dużo i bardzo ważne są emocje. I to jest ta forma, która bardzo mi odpowiada, żeby pokazać człowieka to, jaki jest naprawdę.
Ja zawsze skupiam się na tym, żeby stworzyć postacie, które będą w jakiś sposób wzmacniać moich czytelników. To są kobiety, które odnajdują w sobie siłę do walki o rzeczy, które są dla nich bardzo ważne. Na własny sposób, na swoich zasadach. Chcę pokazywać taką siłę kobiet. Siłę, która nie jest oczywista, ale która jest w każdej z nas i która pozwala nam być w pełni sobą i realizować swoje cele i swoje marzenia. Hania, Hani, jak moja córka. Przepiękne, od razu wiedzieliśmy, jak córka się dowiedzieliśmy od razu, że Hania. Podłoże bohaterów, to jest co mi się najbardziej podoba, że oni nie mają tych typowych problemów. I jakoś to staram się układać, bo sama jestem ciekawa, jakby to było wtedy. Dla siebie. I przyszłej żony. Ja tylko zdjęcia robię. Mam nadzieję, że książka będzie się podobała. Raz, dwa, Ale profesjonalna, tak. Wszystkiego dobrego. Wszystkie przeczytane? 4 są z 6. Hiresa jedna. Tak, pojawia się. Bardzo mi miło, cieszę się bardzo. Alisa, licznik masz? Dzień dobry. Nie mam. Właśnie nie wiem. Ale zmęczona już, nie? Nie, tak bardziej naładowana pozytywnymi emocjami, rozmowami. To jest wspaniała chwila. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia na następnym. Do zobaczenia, zapraszam. Dzień dobry. Cześć Kasiu, cześć. Udało się. Fajnie. Super, bardzo mi miło, że przyszłaś. Mam pani podcastek, ale była uczona, która mnie bardzo interesowała. O, to bardzo mi miło. Pamiętam ten wywiad. Na razie jedna, ale jak będę starsza, to jeszcze sobie myślę, zakupuję. Tak, oczywiście. Wszystkiego dobrego. Życzę, żeby pani się dobrze pisała. Dziękuję bardzo. Dzięki. To nie jest tak, że ona jest tą najważniejszą postacią. Tak, no i właśnie coś takiego myślę. Wszystkiego dobrego. Czy ciężko po Alicji poprawia? W ogóle się nie trzeba po Alicji poprawiać, bo Alicja świetnie pisze. No to są zwykłe korektorskie poprawki redakcyjne. Jak się teraz czujesz, jak widzisz ją, że tyle ludzi przychodzi, stoją w kolejce przez godzinę, żeby dostać od niej podpis? No słuchaj, no jestem dumny. Także wiesz, taka żona to skarb. Ale widać, że wspierasz, że tam widziałem jak dreptałeś, że wiesz, wspieram i zawsze wspierałem, będę wspierał, także no tak będzie już. Mówisz, że nie zaczynasz pisać książki, jak nie masz zakończenia. Jaki masz pomysł na zakończenie tego filmu? Chciałabym, żeby na końcu tego filmu był pozytywny akcent. Moje książki różnie się kończą, czasami dobrze, czasami źle, ale zawsze jest tam jakiś powiew nadziei, który pozwala czytelnikowi odetchnąć z ulgą. Mam o 7 lat starszego brata, który kiedyś przyniósł do domu taką książkę Samokontrola umysłu metodą Silwy. Ja miałam wtedy kilkanaście lat i my zaczęliśmy robić sobie ćwiczenia z tej książki. I bardzo szybko dotarło do mnie, że ja mogę zrobić z umysłem bardzo wiele. I bardzo szybko mogę złapać kontakt z czymś głębszym, co jest we mnie. Potem była książka Potęga podświadomości Josepha Murphy'ego. Też otworzyła mi oczy. Medytacja to jest chwila tylko dla mnie. Coś, co mnie bardzo wzmacnia i pomaga mi żyć. To jest moment, w którym przypominam sobie, że najważniejsze jest to, żeby być wdzięcznym za to, co nas otacza w danym momencie.
Uważam, że pisania nie da się lubić, można tylko kochać i nie wyobrażam sobie życia bez pisania już w tym momencie. I myślę, że do końca życia gdzieś to pisanie będzie we mnie.